Siema, wczoraj na live robiłem drutowanie Xboxa One X. Konsola nie dała obrazu. Dlaczego? Popełniłem błąd. Nie przeczytałem tego, co pisaliście i wtedy odciąłem trzeci kabel, wylutowałem trzeci kabel od prawej, a nie od lewej. Rozebrałem konsolę i powiem wam dziwny temat. Ten kabelek trzeci od lewej przerwał się, albo go rozerwało, nie wiem, patrzcie to. Ja go nie dotykałem. Dziwny temat. Przeglądałem live'a, nie doszukałem się tej sceny, więc albo mi coś umknęło, albo dziwny temat. I patrzcie. Nie wiem jakim cudem, ale kurde. Drucik numer 3, w zasadzie to linia 8. Linia 8. Mowa o tej. Nie jest połączona. Wygląda tak, jakby on się przepalił. Więc jest szansa, że od włączenia konsoli rozerwało tą linię. No bo trochę dziwnie to wygląda. Obydwa boki drucika, no zobaczcie, jest tak jakby przytopiony. Bardzo dziwne. Więc wtedy jakbym zagapił się i drut numer 3 zostawił, to byłoby ok. A o co chodzi ogólnie z obejściem transmitera? Bo tak jak wspominałem na live'ie, można układ wylutować, można wlutować drugi nowy, ale nie wiadomo dlaczego te układy się palą co jakiś czas. Jak w jednej konsoli już raz szlak trafił konsolę, gdzie ona blokuje się, nie ma rozruchu i robię to co na live'ie, wyciągam układ, konsola startuje, to jedynym wyjściem z opresji jest co? Zrobienie drutologii. Może nie do końca bezpiecznej, ale na live'ie tłumaczyłem, jak to się ma do rzeczywistości. Żadna konsola nikomu się więcej nie zepsuła pod kątem obrazu HDMI, a zrobiliśmy tego naprawdę, naprawdę wiele. I teraz tak, idziemy na pulpit, pokażę wam, jakie druty trzeba było zrobić. Ja wtedy nie skorzystałem ze schematu. Mogłem odpalić schemat na live'ie, ale był Michał z Elevantu, rozmawialiśmy, był test Hotera, JBC kontra Sugon, wyszło jak wyszło. No i pytałem was, nie doczytałem potem komentarzy, no i jest problem. No i nagrywam, siedzę, a dzisiaj piątek rano, godzina 9:20. Więc teraz tak, przechodzimy na lewy monitor, cyk. Przygotowałem to sobie chwilę temu. To jest ogólnie nasz transmitter, czyli układ TDP-158. Żeby zrobić obejście układu, łączymy właśnie pin numer 1 z pinem 30, potem dwójkę z 29, czwórkę z 27, czyli te czerwone krechy, co porobiłem. To są właśnie nasze druty. Ja zrobiłem druty od 1 do 10, łącznie jest ich tutaj 8 linii i najważniejsza później linia, jaką trzeba wykonać, to połączyć trzeci pin z 28, bo jest HPD, czyli Hot Plug Detect. Tak myślę, że od tego jest skrót, nie? I tej linii zabrakło. I w ogóle na tym schemacie, żeby było zabawnie, tu nigdzie nie ma pinu numer 8 ujętego. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ósemki nie ma, dziewiątka, dziesiątka. Ósemka w ogóle jest nieujęta, to jest dziwne. Więc ja nawet nie wiem do końca, co robi linia 8, ale nie muszę wiedzieć. Także teraz poprawiam swoje błędy. No i idziemy na minionka. Także trzeba wlutować co nieco. Drucik i połączyć trójkę z 28. Także lepiej taki schemat mieć. Ja wcześniej nie robiłem tego schematu, no bo czasami zapamiętywałem te rzeczy, a czasami nie. Wiecie, jak to jest z pamięcią. Raz pamiętasz, raz nie. Zależy kto jaki ma rozum, umysł. A ja mam tak, że często zapominam, więc taki już jestem. Każdy człowiek ma jakieś, można powiedzieć, wady, nie? I trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić i przymykać na pewne sprawy oczy. Bo pamiętajcie, jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Także teraz podlutujemy sobie tego dupka. Nagrzeję sobie delikatnie ten drucik. No, grzej się. Zobaczymy, czy się wlutuje lepiej, czy gorzej. Pyk. Jedna strona podlutowana. Trochę płyta będzie mi się kiwała, bo nie stoi stabilnie. No i zobaczymy, czy zatrybi, ale powinno być ok. Także piątek rozpoczynam poprawą tego live'a wczorajszego, czwartkowego. Co do tych informacji na temat JBC, Hotera, że ono źle grzeje, to tamto. Słuchajcie, tu chodzi o to, że sprzęt JBC
jest produkowany po to, aby naprawiać elektronikę na liniach produkcyjnych. Zaraz postaram się to bardziej wytłumaczyć. O, dobra. Myślę, że polutowane. Tylko odetnijmy to. Gdzie jest skalpel? Skalpel, siostro. Pyk. Zabieramy dupka. I jeszcze podlutuję. O, i trochę cyny dodamy. No właśnie do takiej roboty trzeba mieć odpowiedni grot. Moje groty od JBC są powyginane. One mówią, zmień mnie. Ale co rusz coś nowego kupię, i tak mi się to zagina. Drażni mnie temat grotów do rączki T210. Najlepszy grot dla mnie to jest Minifala. I wczoraj właśnie Michał przywiózł fajny grot. Będę musiał zamówić sobie go, bo faktycznie komfortowo się nim lutowało. No ten grot w ogóle cyny nie chce. O, widzicie, co się dzieje. To, co ja teraz robię, to jest właśnie taka już męczarnia. Serwis powinien mieć takie zaopatrzenie, jeżeli chodzi o groty, żeby się przyjemnie pracowało, a nie, że łapie cię frustracja. I mnie taka frustracja pierwsza złapała w roku 2019, gdzie było już źle, już miałem dość ogólnie całego lutowania, bo nie szło to jak powinno. I wtedy nagle właśnie pojawił się Michał z Elevantu i przywiózł lutownicę JBC. I to był dobry moment. To był moment, kiedy uwierzyłem z powrotem, że można lutować dalej z uśmiechem na ustach, a nie tylko się wiecznie wkurry. Bo tak było, nie? Używałem lutowni z Quicka, z zmiennymi końcówkami, z wymiennymi grotami podczas pracy. To było fajne, ale pojemność grotów no po prostu była za słaba. Człowiek jak już lutuje coś ileś lat, to później, jakby nie patrzeć, wszystko się nudzi. To tak samo jak, nie wiem, oglądanie jednego gościa na YouTubie. Pooglądasz go trochę, a potem, choćby on ci się, nie wiem, podobał, jego robota, nie chce ci się już go oglądać, bo to jest za dużo. Co za dużo, to nie za zdrowo, nie? Tak samo właśnie było z lutowaniem. No, podobny temat, więc ja chciałem później już mieć komfort pracy, a tego komfortu nie dostarczały mi obecne sprzęty. I później właśnie nagle pyk, pojawił się Michał, tu lutownica JBC. Nawet już nie chodzi o markę JBC, chodziło o groty, o to, jaką mają pojemność cieplną i to, jak świetnie się prowadzą. Jeszcze osuszę hoterem. Ten drucik jeszcze coś tam się wygina delikatnie. Także pojawienie się JBC w mojej firmie dało mi kopa. Dało mi takiego kopa, że faktycznie jest na plus, więc to no spoko się tym lutuje, nie? Każdy, kto tak naprawdę dotknął grotów od JBC, ich mocy, pojemności cieplnej, wie, o czym ja mówię. Można to uznawać, nie wiem, za jakąś reklamę i tak dalej, ale to faktycznie dobrze działa. Szkoda, że tyle kosztuje, ale to też jest tak, że skoro jest to sprzęt premium, to on z automatu kosztuje więcej. On nie musi tak tyle kosztować. Ale wiecie, o co chodzi? I tak firmy zapłacą. To tak ja to rozumiem. Może się mylę, ale moim zdaniem wiele rzeczy mogłoby być tańsze. To tak samo z samochodami. Dlaczego Ferrari, czy Porsche, czy inne marki kosztują aż tyle? One są budowane na podobnych komponentach, no zaznaczam podobnych, nie? Są o wiele tańsze marki, ale cena tych aut jest, nie wiem, razy 10, czy nawet więcej, nie? Więc to jest to powiedzenie, że produkt jest tyle wart, ile jest w stanie za niego klient zapłacić, tak? Jeżeli sprzedajemy coś, nie wiem, na Allegro czy czymś takim. I to ma jakieś odbicie w rzeczywistości. A wracając do JBC, dlaczego ten hoter, nie pamiętam jak się nazywa, hoter JBC, nie potrafił w krótkim czasie wylutować komponentu? Dlaczego? Bo on jest stworzony zgodnie z normami IPC. Na liniach produkcyjnych są używane hotery JBC i tu chodzi o to, że profil IPC, jeżeli chodzi o lutowanie SMD, PTH i tak dalej, jest odpowiednio narysowana krzywa przyrostu temperatury w czasie i ona nie może być wyższa na przykład niż 2 stopnie na sekundę. Nie może szybciej wzrastać temperatura. I ten hoter jest zgodnie zrobiony ze specyfiką, wiecie? A taki oczywiście Sugon, który nie ma żadnych certyfikatów, no bo to nie jest sprzęt na linii produkcyjną. On ma grzać. On to robi zajebiście, jasne, ale na żadnej linii produkcyjnej takiego hota nie wprowadzą, bo on narusza normy. Dlatego za JBC się tyle płaci. Bo fakt faktem,
ten sprzęt spełnia wszelkie normy, wymogi, certyfikaty. No i za to się płaci. Dlatego koniec końców później cała ta elektronika, której my używamy, też jest droższa. Dlaczego? Bo do jej produkcji, do tworzenia, wytworzenia są używane tak samo droższe lutownice, które są odpowiednio, jakby to powiedzieć, że mają papiery na to, nie? Brakuje mi słowa. I to jest najgorsze. To jedno ciągnie drugie. Więc lepiej nie będzie tak czy siak. A faktycznie tak jest. Więc dla szarego Kowalskiego zawsze tańsze rozwiązania będą lepsze, czyli hoter za 500 zł, za 1000 zł. Kto jaki kupi, to jego sprawa. Niech każdy używa tego, co mu się podoba, ale też nie można pluć za bardzo na jakieś inne marki, które tak naprawdę wyznaczają trend. A żeby powiedzieć dokładnie na temat takiego hotera JBC, to trzeba byłoby go poużywać. Na przykład żaden hoter nie ma profilów lutowniczych, termopary do podglądu temperatur, a ten z JBC po prostu no ma to. Tylko tu trzeba mieć materiał, płytki, które lutujesz i chcesz mieć taką precyzję, taką kontrolę, nie? A standardowo my na serwisie to mamy precyzję tu i tu. No i to jest szamaństwo, co my tu odprawiamy. Lutujemy te komponenty, nie? Ale fakt faktem wiadomo, że to działa, nie? Ale to wymaga ilu lat doświadczenia, żeby ktoś wziął hotera i potrafił jakieś procesory wylutowywać z iPhone'ów, czy jakieś wszelkie inne rzeczy. Bo standardowo żaden producent, umówmy się, nie zakłada, że ktoś będzie lutował takie tematy. I to jest istotne. Dobra, teraz odpalamy Xboxa. Poskładany, palimy go. Dźwięku nie dał. Dioda się już zbudziła, więc myślę, że obraz będzie. No, będziesz czy nie? Come on. Czekamy. Dzwoniłem do klienta dzisiaj i mówiłem mu na temat drutowania. Zresztą Miecio też z nim rozmawiał jakiś czas temu i tłumaczył co i jak. Będzie obraz czy nie? No, panie Xbox. Jest, cześć Łukasz. Łukasz jest właścicielem konsoli, także widzicie, konsola włączyła się, dała obraz. Mogę jeszcze co zrobić? Sprawdzić, czy napęd czyta płyty, bo wtedy wyrwałem przez swoją głupotę, nieuwagę złącze. I sprawdźmy to. Czekajcie, idę po płytę. Mieć już płytę i trzeba szybko do Xboxa. O. Dobra, jestem. Jakąś gierka, Xbox One, Halo, ale brudna płyta. Pamiętajcie, żeby płyty były jak lustro, te, które wkładamy do konsol. Wygląda w miarę. Ta konsola jest chyba do góry nogami, tak? I nawet nie wiem w tym momencie. Tak, do góry nogami. Zgadza się, czyli płytę w tą stronę wkładamy. Kręci, słyszycie? Czyli złącze, które zregenerowałem, ok, o i wykryło Halo 5 Guardians. Rozpoczęła się instalacja gry z płyty. Także złącze te, które uszkodziłem przez nieuwagę, naprawiłem, jest ok. Gdzie to jest USB? Z tyłu, bo z przodu jest oddzielnie, więc działa. Jeszcze sprawdźmy sobie dla pewności, a pamięć wewnętrzna, dobra. Teraz, gdzie to się idzie? Ustawienia. Czy konsola widzi wszystkie rozdzielczości? W sumie mój monitor za wiele ich nie oferuje, czyli 720p i 1080p. Wy to widzicie. Ale najważniejsza jest ta opcja, czy auto wykrywanie zadziała, bo teraz przełączę ręcznie na HDMI i w takiej konfiguracji, jak mamy ręcznie ustawione HDMI, większość Xboxów wyświetla obraz. Jeżeli macie problem z telewizorem jakimś, gdzie konsola nie daje obrazu, przełączmy sobie ręcznie na HDMI, czyli tu ma być ustawione HDMI, a nie auto wykrywanie. I teraz wybieramy 1080p i ona teraz da obraz, przy czym to jest taki półśrodek, to jest ratowanie się z opresji. Jeżeli wszystko jest ok, auto wykrywanie działa, ale na niektórych telewizorach, czy Samsung, czy jakiś inny, faktycznie jest z tym problem. No i dobra, jest. I teraz wracam jeszcze raz do wierność wideo i scan. Przełączamy na wykrywanie automatyczne. Minionek mi tu zasłania, więc zawsze się tak wychylam. Pyk. I zobaczcie, jest 720p.
Jest obraz, jest. Jeszcze raz zmienię na 1080p. No i OK. Także na wczorajszym live'ie zabrakło tak naprawdę czego? Zabrakło jednego druta. Po prostu przez to, że było zamieszanie, tu Michał coś mówił, tu coś ja lutowałem, przegapiłem temat, że pisaliście trzeci od lewej. Zobaczyłem te komentarze, że piszecie trzeci, tylko nie odczytałem trzeci od lewej. Ja zrozumiałem, że trzeci ten, nie wiem, od prawej. Jakoś tak źle zakodowałem, ale wiadomo, nie myli się ten, kto nie robi, co nic nie robi. Jakoś tak, wiecie o co chodzi. Dobra. 9:36, 15 minut materiału. Konsola zdrutowana, także jakby ktoś chciał jeszcze raz podgląd, robimy właśnie crossy, jak tutaj. Możecie sobie zrobić print screena i to jest uniwersalne podejście do tematu dla konsol Xbox One X. Każdy Xbox One X można zdrutować w ten sposób i ta konsola wtedy będzie dawała obraz. Jest to obejście transmitera, które zdaje egzamin i jest w zasadzie bezpieczne. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest co? To, że jeżeli ktoś używa kabla HDMI 10-metrowego, to możliwe, że ta konsola nie będzie dawała obrazu, bo ten układ, który wylutowaliśmy, można tak w skrócie powiedzieć, że on oczyszcza jakość tego sygnału. Ale w sumie ja osobiście nie testowałem 10-metrowego kabla HDMI, czy bez transmitera puści obraz. Nie wiem. My klientów pytamy o to, czy konsola jest na kablu metrowym, czy jakimś dłuższym. Jak byłby o wiele dłuższy kabel, to bym tutaj proponował może jednak wymianę tego układu, przy czym gwarancji na to już nie dam, bo on się może spalić sam z siebie, a nie mamy na to wpływu. Ale dlatego jak my pytamy, czy klient używa kabla krótkiego, metrowego, robimy druty po temacie. Wilk syty, owca cała. Wam życzę w sumie czego? Słuchajcie, majówka przed nami, bo dzisiaj jest 28. Formuła 1, majówka, dużo przed nami. Mnie tydzień nie będzie. Dzisiaj jak się uda, to jeszcze nagram z 2 materiały, tak żeby na następny tydzień z 2 filmy wskoczyły. Zobaczymy jak będzie. A tymczasem odpoczywajcie. I do następnego. Cześć, hej. Pamiętajcie, zostawcie komentarz, co o tym myślicie. Na razie, cześć.